Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, spotykamy się w Bergamo, jednym z ważniejszych miast w regionie Lombardia u podnóża Alp, składającego się z dwóch części, średniowiecznego Città Alta oraz Città Bassa. Jesteśmy na lotnisku, skąd autobusem linii numer 1 pojedziemy do centrum. Wysiadamy na przystanku Porta Nuova w Dolnym Mieście, przy kościele Santa Maria Immacolata delle Grazie z ciekawą kopułą i z rzeźbą Madonniny, repliką tej z Duomo w Mediolanie. A przed nami Porta Nuova, monumentalna brama do miasta Bergamo, złożona z dwóch neoklasycystycznych budynków wzniesionych w 1837 roku z okazji wjazdu do miasta Ferdynanda I. W oddali widzimy wieżę Torre dei Caduti, a na dalszym planie zarys Città Alta, okolonego średniowiecznymi murami. W Dolnym Mieście mają swą siedzibę banki, instytucje, jest tutaj wiele restauracji i sklepów. Jest również dworzec kolejowy i autobusowy, a ponieważ nasz plan obejmuje zwiedzanie kilku miejsc w Lombardii, dlatego właśnie w Dolnym Mieście wybraliśmy kwaterę w sąsiedztwie pizzerii, a więc kulinarne aromaty mieliśmy w pakiecie. Przespacerujmy się ulicami Dolnego Miasta w drodze do kolejki Funicolare, która zawiezie nas do Città Alta, zachwycając się pierwszymi świątecznymi dekoracjami. Trafiliśmy na wyśmienitą pogodę. Błękit nieba wspaniale współgrał z jesiennymi barwami natury. Do Città Alta można dotrzeć autobusem miejskim, na pieszo, schodami lub wspomnianą wcześniej kolejką Funicolare. Do jej dolnej stacji właśnie zmierzamy. Funicolare została zbudowana w 1887 roku. Na linii kursują 2 wagoniki z 50 miejscami, a przejazd trwa tylko 2 minuty, ale widoki za oknem są wyborne. Końcowy przystanek mieści się przy Piazza Mercato delle Scarpe. Zwiedzanie rozpoczynamy od jednego z 3 ważnych placów Città Alta, Piazza Lorenzo Mascheroni, zacisznego słonecznego placyku, przy którym mieści się Palazzo Roncalli z klimatycznymi restauracjami, będącego częścią Cytadella Visconti. W centralnej części budowli widzimy Torre della Campanella, pod którą możemy przejść do pasażu i wieży Świętego Wojciecha. I kolejny plac, tym razem ten najważniejszy w Górnym Mieście, Piazza Vecchia. Powstał on za czasów Republiki Weneckiej i otoczony jest średniowiecznymi budynkami. Po lewej stronie widzimy okazały gmach Biblioteki Miejskiej ze zbiorami kardynała i konesera sztuki Angelo Mai. W centralnej części placu znajduje się fontanna ufundowana w 1780 roku przez Alvise Contariniego, weneckiego gubernatora w Bergamo, jako dar dla miasta i jest pamiątką po jego rządach. Na placu trwają przygotowania do świąt,
Końcowy efekt na pewno będzie spektakularny, albowiem Włosi są mistrzami dekoracji, czego dowody widzimy na każdym kroku, nawet w malutkich sklepikach. W tle widzimy jeden z najstarszych średniowiecznych budynków, siedzibę władz miasta, Palazzo Vecchio, przyozdobiony lwem Republiki Weneckiej nad centralnym balkonem fasady i kunsztownymi podcieniami, którymi można przejść na Piazza Duomo. Na posadzce Palazzo Vecchio pomiędzy oboma placami widzimy linię południkową powstałą w 1798 roku. Zatem przechodzimy na Piazza Duomo. Tutaj znajduje się jeden z najpiękniejszych zabytków Bergamo, zbudowana w latach 1470-1476 Cappella Colleoni, zaprojektowana przez Giovanniego Antonio Amadeo. Na uwagę zasługuje fasada z różnokolorowego marmuru, z licznymi detalami, miniaturowymi kolumnami, arkadami, płaskorzeźbami i stanowi ona arcydzieło włoskiego renesansu. Wnętrze skrywa grobowiec Colleoniego i jego córki Medei. Do Cappella Colleone przylega bazylika Santa Maria Maggiore. Budowę trzynawowej bazyliki rozpoczęto w 1137 roku i mimo licznych problemów, zwłaszcza finansowych, ostateczne prace budowlane i dekoracyjne ukończono dopiero w XVII wieku. Ciekawostką jest, że bazylika nie posiada głównego wejścia. Wszystkie 4 istniejące są wejściami bocznymi. Na Piazza del Duomo wychodzi portal Czerwonych Lwów z portykiem z 1353 roku autorstwa Giovanniego da Campione. W oddali widzimy baptysterium zbudowane w 1340 roku, a tuż obok niego góruje wieża miejska Torre Civica, zwana też Campanone. Dzwon na wieży wybijał codziennie godzinę zamykania bram miejskich. Obecnie o 22 wybija 100 uderzeń na pamiątkę dawnej funkcji. Kolejnym zabytkiem, trochę jakby wciśniętym w kąt placu, jest Duomo, czyli katedra świętego Aleksandra, patrona miasta. Jej wnętrze jest jasne, ciepłe i bogato zdobione, lecz bardziej skromne niż sąsiedniej bazyliki. Można tutaj zobaczyć bogato zdobioną tiarę papieża Jana XXIII, który urodził się w okolicach Bergamo. Opuszczamy Piazza Duomo, podziwiając oddalające się dachy budowli i spacerujemy wąskimi uliczkami, a w każdej znajdujemy coś ciekawego. Jak tutaj przy ulicy Donizettiego znaleźliśmy dom, w którym 29 listopada 1797 roku urodził się i mieszkał włoski kompozytor, autor wielu oper Gaetano Donizetti. Kierujemy się w stronę Torre Gambito, dawnego budynku mieszkalnego. Na tyłach wieży, w kierunku Piazzetta Luigi Angelini, znajdujemy odrestaurowaną dawną pralnię publiczną w otoczeniu monumentalnych budowli. Zanurzmy się w plątaninie wąskich, brukowanych uliczek starego Città Alta.
Jest klimacik, a i zapachy dochodzące z mijanych restauracji są po prostu obłędne. Zatem zobaczmy, co można tutaj zjeść. Na szybko to na pewno polentę lub pizzę i focaccię na kawałki. W menu restauracji oprócz makaronów, lasagne, risotta oraz typowe dla Bergamo pierożki casoncelli alla bergamesca lub dania z królika. Do tego oczywiście oszałamiający wybór trunków. A co na deser? Prawdziwe dzieła sztuki cukierniczej. I najbardziej typowe ciastko polente e oesi. Tutaj w cukierni Nesi są najlepsze. Kupimy jeszcze trochę świeżych mandarynek i ruszamy w dalszą drogę. A zmierzamy do bramy miejskiej Porta San Alessandro, znajdującej się w północno-zachodniej części górnego miasta. Oto ona, brama Świętego Aleksandra. Odbywa się tutaj zarówno ruch kołowy, jak i pieszy, a w jej sąsiedztwie znajduje się stacja drugiej części kolejki Funicolare, albowiem Città Alta to nie jest najwyższy punkt Bergamo. Jest nim wzgórze San Vigilio i tam właśnie pojedziemy. Już z okien kolejki widoki są zachwycające. A z tarasu, tuż przy stacji, roztacza się przepiękny widok na miasto. Dla takich widoków naprawdę warto było tutaj przyjechać. Ale widoki to nie wszystko, bowiem na wzgórzu San Vigilio znajduje się zamek wzniesiony na wysokości 496 metrów nad poziomem morza, który był najważniejszym elementem fortyfikacji obronnych miasta. Twierdzę zburzono pod koniec XVIII wieku, a następnie już współcześnie zrekonstruowano. Na szczycie wzgórza znajduje się park pełen drzew, ścieżek z ławeczkami, na których można odpocząć i chłonąć zachwycające widoki na miasto, na Alpy i tereny zielone, albowiem Bergamo położone jest na 4700 hektarów Parco dei Colli.
Na wzgórze San Vigilio można również podejść panoramiczną brukowaną ulicą San Vigilio. My jednak, by zaoszczędzić czasu, pakujemy się do funicolare i wracamy do Città Alta. Na koniec zostawiliśmy sobie spacer wokół średniowiecznych murów miasta. Jeśli macie ograniczony czas, możecie przejechać trasę autobusem miejskim, koniecznie robiąc przystanek przy bramie Porta San Giacomo. Porta San Giacomo jest jedną z najpiękniejszych bram prowadzących z murów weneckich do górnego miasta. Została zbudowana w 1592 roku. Jako jedyna wykonana jest z różowo-białego marmuru. Stąd roztacza się przepiękna panorama. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu budowy murów została podjęta przez Senat Wenecki w 1561 roku. Do realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia zgromadzono ogromną liczbę robotników, architektów oraz żołnierzy z Wenecji i Bergamo. Na potrzeby budowy zburzono około 250 budynków, domów mieszkalnych, pracowni, a także 8 miejsc kultu religijnego. Ostatecznie prace budowlane zakończono w 1588 roku, przekraczając znacznie przeznaczony na ten cel budżet, ale jednocześnie budowa murów przyczyniła się do znacznego rozwoju miasta. Kształt murów na przestrzeni wieków nie został zbytnio zmieniony. Mają one długość 6200 metrów, a wysokość w niektórych miejscach wynosi 50 metrów. Obwarowania składały się z 14 bastionów, 2 platform, 32 budek strażniczych, 2 prochowni i 4 bram. Obecnie mury Bergamo odzyskują swoją świetność i stanowią wielki walor turystyczny. Dzięki pracom renowacyjnym jest możliwe obejście całych murów weneckich Bergamo i dzięki temu zachwycać się pięknymi widokami na miasto i okolice. W dniu 9 lipca 2017 roku weneckie mury miejskie zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W dole widzimy kolejną bramę, Porta San Lorenzo. Zwana jest również Porta Garibaldi. Jest najmniejszym i najstarszym wejściem do miasta. Dzień w Bergamo dobiega końca. Słońce niezwykle malowniczo zachodzi, bajecznie oświetlając dachy miasta. Kolejką funicolare wracamy do Città Bassa.
a w Chitta-Bassa wpadniemy na rozpoczęcie jarmarku świątecznego. Dziękuję bardzo za spędzony wspólnie dzień i wieczór. Dobranoc.